I mean, paint is usually flammable, so I think it just might not be a great idea to fire an engine that's got paint on it. Or would You it be an could awesome idea? you You know what? That's a more fair point, Don. also Krew. Powinienem podążyć za śladami.
jeszcze jedno z tych nikczemnych stworzeń. A! Nie jesteś... Proszę, pomóż mi! Co się stało? Rozbiliśmy się. Próbowałem przedrzeć się przez bagno. Ten cholerny truteń wybuchł mi prosto w twarz. Nie mogę oddychać. Cholera, czuję jak to gówno pali mnie od środka. Posłuchaj, statek poszedł na dno razem z większością towarów. Gdy tryfowałem na belce, widziałem jak część rozbitków w szalupach wylądowała na pobliskich wysepkach. Kilka osób razem ze mną dotarło do brzegu na południowy zachód stąd. Te gnojki rozkradły co się dało i ruszyli w głąb bagna. I jeszcze jedno.
Słuchaj, widzę, że nieźle się tu zakręciłeś. Skoro jesteś taki robotny, to może ci pokażę, jak szybciej się przemieszczać po tak trudnym terenie jak to bagno. Oczywiście, jeśli wyłożysz trochę... Działo się coś? Nie, Podobno nieźle sprałeś dupę naszemu bohaterowi. Grubas pewnie się pali ze wstydu. Jesteś w porządku, gość. Trzymaj się. Hej, ty! Kto, ja? A widzisz tu innego barana? Po naszej ostatniej rozmowie Nie mam pojęcia, o czym mówisz. i tak ci nie wierzę. Będę... Co? Nie jesteś... Co tu robicie? Jesteśmy ludźmi interesu? Polującymi na grube ryby. No co tak patrzysz? Mogę przypiec kiełbaskę nad ogniskiem? Bystry jesteś, młody. Śmiało! Co jest? Odejdź, nie wolno ci ze mną Ej, ty! Wynoś się stąd! Czemu ten idiota w ogóle pozwolił ci przejść? Dobra, koleś. Kto jest w waszej klatce? Nie twój interes. A jeśli nie chcesz wylądować... Co u ciebie? Nie zawra... Co u... Nie... Mam o... Wybierz sobie... Jak le... Rybki się suszą, a mi też Hej, ty! Jak le... Młody, nie za...
Ej, ty! Jak le... Mogę sobie... Jak... Ostatnio sporo biegasz po bagnie. Widziałeś... Dranie żądlą niesamowicie mocno. Coś mi o tym... Ta trucizna musi być naprawdę niebezpieczna. Na własne... Tak sobie pomyślałem. Co gdyby samemu jej użyć? Wie, człowiek musi mieć jakąś przewagę. Gdyby udało ci się zdobyć... Udało mi się zdobyć to, o co prosiłeś. Wspaniale! Teraz muszę tylko znaleźć jakiś sposób, by odpowiednio dozować... Trzymaj! Co to Tak, kiedy... Ale tylko... chodziło? A, przystań Łotr. Obowiązuje tu żadnych... i jest chyba nawet... Bardzo... Owszem, czuję... Sam przerob... No, nie sam. Częściowo pomogli mi członkowie... Jak... Bardzo dobrze. Wszyscy lubią... Pokaż, co tam masz. Co słychać? Kurczę, trochę za Jestem trochę za... Ej, ty! Nieźle! Ja... Niestety muszę ci przyznać, że udzieliłeś mi ważnej lekcji. Ale... Nie doszło do mnie nic na ten temat. Co? Już o tym... Pochan... Pokaż mi... Słyszę o tym po raz pierwszy. Wszystko... Może i nie wszystko. Doszło do mnie to... Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Trudno mi w to uwierzyć. Nie zdziwiłoby mnie to. Tak dalej być nie może.
pilot's not in your future, or becoming a pilot's not in your future, there's certainly other things that you could do to get into aviation. It's easy to but nothing else. So stay right here and we'll keep talking. How's that? Yeah. I'm completely shocked. Hey. All right, welcome to Starbase. So it's been almost 2 years since our last update, and a lot has happened since then. By the way, I'm getting like a strange audio feedback. I don't know. Do I sound okay to you guys? Okay, great. So it's been 2 years since we had our first Mark I rocket, and a lot has happened since then. We're going to go through the progress, but I'm just incredibly proud of the SpaceX team and all the support that we received from Cameron County, from Brownsville, from South Padre. I know some of you in the audience, so thank you very much for your support. So before we jump into the details of what's happened over the past 2 years, I think it's worth just talking a bit about this, like why are we doing this? You know, this. I mean, pretty epic, but what's the sort of deep meaning behind this? Like, why build a giant reusable rocket? Why make life multiplanetary? And I think this is just an incredibly important thing for the future of life itself. So, and there's both a, I call it the sort of the
defensive reason or the life insurance reason, that's one part of it, which is that there's always some chance that something could go wrong on Earth. The dinosaurs are not around anymore. There could be some calamity where we do ourselves in, or there's a natural disaster. Now I'm naturally an optimist, so I think the probability of that is low, but it is not zero. And eventually the sun will expand. It might take a few 100 million years, so don't hold your breath. But eventually the sun will expand and destroy. Słyszę o tym po raz pierwszy. Hej! Mam wszystko. Znalazłem coś. To dobrze, bo Cortez jest wściekły. Tak wściekły, że jedno złe słowo, a... Na bagnie ktoś próbował przeciągnąć dużą skrzynię ze złotem. Ja mam jeszcze trochę roboty, ale jeśli ktoś przy niej nie stanie, to... Na pewno. A z czego? Skrzynia obładowana z... Dobra, chodźmy. Nie mów, że o tym nie wiesz. No i gdzie ta skrzynia? Co ty robisz? Chcesz... Przepraszam, to z nerwów. Skrzynia jest już... No, to... Dobrze, że mnie tu przyprowadziłeś. Ktoś już zaczął się... Skąd wiesz? Po rozsypanych monetach dookoła. Posprzątam to, ale Cortez za nic w świecie... Dobra, ja jakoś dotacham to do przystani. Ty spróbuj znaleźć...
Hej! Mam nadzieję, że strasznie zna... Donat! Co Przydałaby się jakaś nowa dziewczyna u Oskara, nie sądzisz? Często pite nawet najlepsze wino. All life. So for those who really care about, not just over the long term, that we become a multi-party, important, you know, for those that care about the environment and problem. What this, you know, hopefully that it's, I mean, we want to go find out what the heck's going on. The galaxy, very exciting to do that. We can all go there, just like with, so even if somebody doesn't choose to go themselves, I think vicariously, through others, they sure. And yeah. Now, one of the rebuttals we'll sometimes hear is like, sure, but what about all the problems on Earth? And I completely agree that the vast majority of resources should be dedicated to solving problems on Earth. Absolutely. I'd say like more than 99% of our resources should be oriented towards solving problems on Earth. It's important to note that like NASA's annual budget is only 0.36% of the federal budget. And in fact, of the national GDP, it's less than 1/10 of a percentage point. So it's like we're only spending 0.1% of our resources on space. I think that's okay. You know, like we'll be fine. You know. So just just make sure people don't think like, well, is he suggesting that we just spend everything on space? No, I'm suggesting like maybe 0.5% or something like that. An exciting future and inspiring. So, well, how do we do this? How do we make life multiplanetary? What's the first step? System. Been able to show that you can have reuse of a boost stage and reuse of the fairing. So with Falcon 9, we've demonstrated a lot of reuse of the boost stage and of the fairing. We've have over 100 reflights of the fairing over of the booster, and I'm not sure of the fairing number, but it's a lot. And that's a big step in the right direction. Obviously, I need to accomplish that. That's not done yet, but the success is one of the possible outcomes, which I always think is when embarking on an endeavor, success should be at least one of the possible outcomes. And for this design, that is the case. And we're aiming for rapid reusability, which is why the booster is going to take off and then fly back to the launch tower and aspirationally land on the arms. Which does sound insane, or as Bill Riley would say, audacious. But if it does come in too fast and shear off the arms, then I guess it will be a farewell to arms. Sorry. There's the dad jokes, I have to warn you, they're only going to get worse. Yeah,
Yeah, so here I'd really just like to congratulate the of to a rocket to orbit. It's so hard. Things have we had? I'll have to ask the internet. Flight proven. Takes off from like that. And managed to orbit a rapidly reusable rocket, especially a big one, is what effect that has on total is around 15,000. The mass per year of mass of just one. Now, if 10 starships-ish, then, and we'll have more than that. Our goal is to be making at least a one stack per month, and then ultimately potentially a ship every 3 days. There'll be more ships than there are boosters because the booster actually, even though it's gigantic, will come back in about 6 minutes. Excitement guaranteed. So it only takes about 2 minutes on ascent and then about 4 minutes to return. So you'll know soon. The ship has to complete at least one orbit around Earth and sometimes maybe 3 orbits or more. And each orbit is 90 minutes. So the ship is probably, reusable about every 6 to 8 hours. That's why we say sort of 3 times a day for the ship. But in theory, the booster is capable of being reused every hour. So the propellant pumps are designed to fill the rocket in about half an hour. So this really is designed for rapid reusability. So if you can do roughly a million tons to Earth orbit, that's comfortably over 100,000 tons to the surface of Mars, maybe 150,000 tons depending on how good the landing system is. So now you can only go to Mars every 2 years. And I think maybe roughly you need about 1 million tons on Mars to have a self-sustaining city. But the critical threshold, I think, for Mars is to have a city that is self-sustaining. It's going to be incredibly difficult to make a self-sustaining city because if it's missing any ingredient at all, however minor that ingredient is, then if the ships from Earth stop coming for any reason, the city will die out. So the critical threshold to pass one of the most important great filters for any species is to have the other planet no longer dependent on the original planet. So I don't know exactly what that tonnage is, but I suspect it is at least, if one tries to get the right order of magnitude, about 1 million tons. Hopefully it's not more than that. Starship is capable of doing that. It's capable of getting 1 million tons to the surface of Mars and creating a self-sustaining city. And I think we should try to do that as soon as we can. The window of opportunity may be open for a long time, and I hope it is, but it may also be open for a short time. And this is the first point in the 4.5 billion year history of Earth that it has been possible. I mean, let that sink in. Or if there's a sink, let it in. I'm still knocking at the door. I mean, it's a sentient sink. Let's face it.
come in. So, this is the first time it's been possible. I mean, to be frank, civilization is feeling a little fragile these days. I think we got to protect the downside here and try to build that city on Mars as soon as possible and secure the future of life. And it's going to be an incredibly exciting adventure. Now, the sales pitch for going to Mars is that it's going to be cramped, dangerous, difficult, very hard work. You might die, and that's the sales pitch. I hope you like it. So far from being some sort of escape hatch, it will be extremely difficult and dangerous and tough. Mars is a fixer-upper of a planet, and so it's going to take some work to make it easy to live there. But one day we could make Mars a planet like Earth, and I think we should. So, just some facts about Starship, and these numbers will evolve over time. The height of the ship is about 50 meters, 164 feet. The 9-meter or 30-foot diameter. Well, you can just see it basically. It's got about 1,200 tons of propellant on the ship, and thrust is about 1,500 tons. Now these numbers will, we'll probably add more propellant over time, increase thrust. Diameter will stay the same. It's a huge pain to change diameter. So that'll tend to stay the same, but it'll probably get a little bit longer. And we're expecting a payload capacity of 100 to 150 tons, depending on which orbit. So to a Starlink orbit, roughly 100 tons. Over time, I think we can probably get the orbit for orbital refilling, the payload to an orbit for orbital refilling to about 200 tons, which is going to be very important for getting to Mars. So for getting to Mars, you also need the orbital refilling. Just like you have aerial refueling, the rockets will need orbital refilling. It's actually mostly oxygen. There's 3.5 tons of oxygen for every 1 ton of fuel. So that's why it's refilling, not refueling. Heat shield. So this is the world's largest heat shield. This is, we actually make this at our little factory in Florida near Cape Canaveral. We call it the bakery. And we're actually using a lot of techniques that are used for roofing tiles. So we need to have a heat shield that is capable of resisting extreme heat, but also is not crazy expensive. And our heat shield team has done amazing work in creating the world's largest heat shield, and one that is reusable, but also robust and low cost. So it's not a crazy money heat shield. And yeah, you need good heat shield technology for entering from orbit. Orbital refilling. We were going to do an animation of this, but it looked a bit wrong. It is a fluid transfer. So, yeah, play a little Barry White, okay. So, to Mars. So, and with payload, and then in orbit we'd refill the. With dockings with the space station, so docking necessary. So let's see, the super heavy booster. There was an extra half barrel section that the team deleted, and totally numbers won't. It'll probably it will on Starship is 17. So it's more than twice the thrust of a Saturn V, which was that's the largest rocket ever to get to orbit.
kind, or will be. It's yeah, very big. You can see booster has. We actually increased the engine count to 33. We've kind of bounced around on engine count. Because I think at one point we had like 37 engines, and then we went to 29. We finally settled on 33 engines, which is about actually the most number of engines you can actually fit under that booster without like expanding the diameter. Yeah, and then this tower. This tower from design to construction was 13 months, so it's quite an epic structure. Stage 0 is. I'd say as complex and difficult as either the booster or the ship. So I really want to emphasize that this is either the booster or the ship. I'd say as complex and difficult as either the booster or the ship. So I really want to emphasize that this is, and it's a very difficult thing that requires a lot of hardcore engineering, and it's really, like I said, the tower and the launch system, which I call stage 0, is just as important as stage 1 and stage 2. I mean, this is really some wild stuff here. In fact, I mean, hard to believe it's real, except, you know, it's right there. So, yeah. Raptor 1 was 185 tons of thrust. Raptor 2 is 230 tons of thrust, and I think over time we can get that to probably 250 tons. So that's, and it's also significantly simplified. So you can see the difference between V1 and V2. The V2 is, V1 looks like kind of like a Christmas tree spaghetti pile. A lot of fiddly bits. And V2 is greatly simplified while also increasing thrust at the same time. So it actually, Raptor 2 costs about half as much as Raptor 1, despite having much more thrust, and I think just generally being a much easier engine to build and a more robust engine. So very excited about Raptor version 2, and it's only going to get better from here. So, yeah, so Raptor 2 is pretty sick. We've actually, the peak thrust that we've operated Raptor 2 at this point is 247 tons. And so I'm confident that with some improvements we can get to a 250 ton operating point. And continue to simplify and sort of robustify the engine. So it's really a spectacular piece of engineering. Extremely difficult to make and succeed. Engine has been mind-bogglingly difficult, but it is one of the essential keys to. I mean, it is essential, obviously, to making Starship work. It'll be the first full flow stage combustion engine to get to orbit. Yeah.
kind of need that ISP and thrust to weight. So so why Starbase? A lot of people like to say like why Starbase? Why here? And we kind of needed a confluence of factors. Getting to orbit, you want to launch eastward so that you have help from Earth's rotation. So the closer you are to the equator, the more of a sort of a boost from Earth rotation that you get. So you want to be as south as possible and launch eastward. And then, you know, it's always possible that something goes wrong. And so you want to have a good clear area. You want several miles around the launch site to be unpopulated or at least clearable. And that doesn't actually leave a lot of options. It's basically here and Cape Canaveral or Cape Kennedy is where are the two possibilities. And then because we had a lot of launches going out of the Cape, we didn't want to disrupt the Cape activity, the operational launches, with sort of the advanced R&D of Starship. So it was important to decouple the operational launches from the R&D launches, and that's why we're at this location. And once again, I'd just like to thank you know, Cameron County and the Brownsville South Padre and the remaining residents of Boca Chica Village. Where I live, by the way, it's my primary residence, is that little village over there. So, and it's been great. It's been great being here, and yeah, like super appreciate the support of the community. Yeah. Anyway, thank you. So I think we've got a video to show what we hope will happen with launch. Play it now. Oh wait, sorry. We have some upcoming Starship missions. Orbital flight is really just the beginning. So we're going to have a number of Starlink missions that will launch Starlink satellite version 2. But even more exciting than that is the NASA human spaceflight mission. We're incredibly honored to that NASA human wants back to the moon. We'll get it done. Going to take artists around the moon, and that's and this, and then so yeah, it's spaceflight.
yell it out or something. Check. And I think if I would say like we're probably 3 with the vacuum nozzle, 3 sea level. Just have to fire away. Anyone? I can't see you, so you probably just have to yell it out or something. Hej. Jeśli chodzi o transport... Niech to szlak. Nic nie może iść po mojej myśli, zawsze jakieś komplikacje. Mam nadzieję, że nie byłeś na tyle głupi, by wracać bez moich towarów. To cały sprzęt, jaki udało mi się znaleźć. Rozumiem. Czy masz mi coś jeszcze do przekazania? Na środku bagna była skrzynia pełna złota. Ktoś się już do niej dobrał, ale większość została. Nie wiem kto i jak ją tam przytargał, ale zabezpieczyłem ją z Simonem. Chociaż przez chwilę był z niego jakiś pożytek. Nie znalazłem nikogo z załogi Becketa. Wszyscy musieli pójść na dno ze statkiem. A żywy towar? Nie spotkałem, a nawet jeśli dotarli na brzeg, musieli zostać wykończeni przez bestie. Beckett mi za to zapłaci. Jak nigdy potrzebowałem nowych ludzi. Przeczesałem całe bagno i okolice. Co wyrzuciło morze, wróciło do ciebie. Straty pewnie byłyby większe, gdybym wyznaczył do tego zadania kogoś innego. Masz tu przyszłość, Marvin. Dobrze się spisałeś. W nagrodę weź ten pierścień. Wiedz, że hojnie wynagradzam skutecznych ludzi. Teraz czas policzyć się z Beckettem. Wiesz, dlaczego statek poszedł na dno? Orkowie zaatakowali statek. Z tego co mówił Beckett, nie mieli szans na ucieczkę. Gdyby był odrobinę lepszym kapitanem niż kłamcą, to dałby radę. Orkowe galery nie należą do najszybszych. Nie będę ryzykował. Przemyt trzeba zamknąć, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Zabij go. Nie będzie nam potrzebny, a za utratę statku ktoś musi odpowiedzieć. Nie widzę lepszego kandydata. Sam mam z nim rachunki do wyrównania. No widzisz, tym lepiej, że zajmiesz się nim osobiście. Ludzie gadają o tym i o tamtym. Wróciłem. Znalazłeś coś? Dobra, pal licho z tym, co znalazłeś. Skoro żyjesz, to musiałeś już być u Corteza. Tak, mieliśmy bardzo przyjemną pogawędkę. Przede wszystkim dlatego, że dotyczyła ciebie. Chyba mu nie powiedziałeś o orkach. Ja nie. Simon to zrobił. Skąd Simon wiedział? Nie mówiłem mu nic na temat orków. Nie mogłem się powstrzymać i musiałem komuś powiedzieć, co leży mi na sercu.
Niech cię szlak! Zostanę bez pieniędzy. Wiesz, jak kosztowny jest mój styl życia? Pieniądze nie będą ci już potrzebne. Cortez rozkazał mi cię zabić. Marvin, kolego, na pewno znajdziemy rozsądne wyjście z tej sytuacji. Co proponujesz? Zawsze możesz powiedzieć Cortezowi, że nie żyje, a my z Patem spokojnie sobie odpłyniemy z przystani. Przy tylu świadkach chcesz oszukać Corteza? Czy ty już całkiem straciłeś rozum? Dobra, zmiana planu. Na niego, Pat! Wykończ go! Wykończ go! No, dalej! No, dalej! Paruj! No, dalej! Beckett nie żyje. Jestem ciekaw, czy próbował się wykupić. Co ci proponował za życie? Złoto? Klejnoty? Próbował. Chciał mnie oszukać. Pat również mnie zaatakował. W takim razie domyślam się, że też nie żyje. I tak marny był z niego pożytek. Dobrze się spisałeś, a przede wszystkim pozostałeś lojalny. Dzięki czemu jesteś teraz o krok bliżej poznania dużego Bena. Skoro to wszystko jest już za nami, możemy pomyśleć o twoim zasłużonym spotkaniu z Benem. Ze względu na to całe zamieszanie związane ze śmiercią Stana i ostatnimi nastrojami wśród chłopców w przystani, postanowiłem przyspieszyć rozpoczęcie turnieju. Chłopcom przyda się trochę rozrywki, a te zmagania najlepszych wojowników z okolicy stały się wręcz naszą tradycją. Musimy pamiętać o jej pielęgnowaniu. W ramach podziękowania chcę cię zaprosić na turniej jako honorowego gościa.
Ben pewnie jak zwykle wygra, więc będzie w dobrym nastroju, a to może oznaczać, że nie spróbuje cię rozpłatać na pół, gdy tylko się pojawisz. Kto wie, może nawet wyciągniesz od niego to, czego potrzebujesz. Idź i porozmawiaj z Proximo. Mieszka w chacie za karczmą. To on zajmuje się sprawami organizacyjnymi. Skoro Ben ma wygrać turniej, to czemu ja mam brać w nim udział? Musisz coś wiedzieć o Benie. Dla tego faceta liczy się tylko brutalna siła. Jeśli pokażesz się w turnieju, to może uzna cię za kogoś, kto jest godny rozmowy z nim. Nie mówię o próbie wygrania całego turnieju, to samobójstwo. Wygraj walkę lub dwie, zgarnij złoto i możemy przejść do świętowania w karczmie. Czyli wystarczyło wziąć udział? Bo to ja powiedziałem ci, co należy zrobić i to ja Następnym razem uważaj na słowa. Gdyby nie... Chciał... Zapraszam. Wróć. Będą z ciebie. Co? Odkąd załatwiłeś... Mam wszystko. Nie ma sprawy. Nie mogę cię już. Ładnie już. Po tym jak... Potrenuj. Nie... Hej. Pok. Jestem trochę za...
Wynoś się z mojego łóżka! Hej, ty! Jesteś wreszcie. O co chodzi? O co chodzi? Jak to o co chodzi? Marnujesz się wśród błota, obijając mordy tych niewyszkolonych prostaków. Chcę, byś walczył na arenie. Masz tam wyjść i rozlać trochę krwi. To jak będzie? Dopisać cię do listy? Wpisz mnie na listę uczestników. Wiedziałem. Skoro formalności za nami, pozostaje mi jedynie życzyć powodzenia. Chciałbym... Zapraszam. Wróć, kiedy nabierz... Będą z ciebie... Jestem jednym z uczestników turnieju. Tak, słyszałem. Już otwieram bramę. Wejdź i się rozgość. Jeśli dobrze ci pójdzie, może spędzisz tam nawet większość wieczoru. W środku powinien być jeszcze Proxima. Hej, ty! Jak... Niestety muszę ci przyznać, że udzieliłeś mi ważnej lekcji. Ale trochę... Hej! Jest i mój utalentowany wojownik. Już się... Dobra, słuchaj. Musisz poznać... Po pierwsze, jeśli podczas walki... Po drugie, możesz walczyć czym chcesz, tak długo jak nie zagraża... Po trzecie, wbrew pozorom nie są to walki na śmierć i życie. W przeciwnym wypadku szybko skończyliby się wojownicy. Jeśli... Cieszę się, że się rozumiemy. Podobno miała być tu krew. Podczas turnieju odbywa się kilkadziesiąt pojedynków. Nie wolno zabijać przeciwników na arenie podczas pojedynku. To nie jest miejska... Chcemy, by nasi goście dobrze się bawili, a przede wszystkim wszystko obstawiali. Z doświadczenia rozlewaniem posoki całkiem sprawnie zajmuje się Ben. To jedyna osoba, której nikt nie powie, że nie może zabić przeciwnika podczas walki. Jestem gotów. Wspaniale! W takim razie wyłaź na arenę.
Czy jesteście gotowi na największe wydarzenie w całym królestwie? Wiele tygodni przygotowań i całe góry wydanego złota, by ta arena stała się miejscem widowiskowego rozlewu krwi. Wojownicy z najdalszych krain przybyliby pokazać swój kunszt i zaryzykować swoją głowę dla chwały i bogactwa. A wszystko to dzięki naszemu wspaniałemu kapitanowi. Tak więc bawcie się, pijcie ile tylko wasze głowy pozwolą i nie zapomnijcie o obstawieniu walk. Powitajcie pierwszych śmiałków. Są młodzi i żądni zwycięstwa. Swoje braki w treningu nadrabiają wigorem i sprytem. Przed wami Marvin i Larry! To znowu ty? Zobaczymy, komu tym razem będzie sprzyjać szczęście. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Cholera, chyba rzeczywiście... Hej. Widzisz te wszystkie owady? Czysta, a... Cholera, co ty mi zrobiłeś? Ja? O co ci chodzi? Broń się. Jeszcze zobaczymy. Jesteś lepszy. Marvin zostaje zwycięzcą po krótkiej przerwie. Hej ty, jak się czuję? Nie było tak źle. Mam tutaj coś, co powinno postawić... Co to jest? Eliksir leczniczy, połączony z eliksirem. Kupiłem go jak... Czemu? Słuchaj, nazwijmy to Dostaniesz teraz butelkę za darmo. To ja. Dobra, dawaj. No, i ja. Zdecydowanie. Tak.
I to ty pokonałeś Dana? Nigdy bym nie powiedziała, sądząc po tych wątłych ramionach. Dobra, miejmy to już za sobą. Zobaczymy, co będzie następnym razem. Jesteś lepszy. Rzeczywiście twa... Podobno tylko Czy ja kiedyś powiedział... Jak tam twoje... Nie kręci ci się Zobaczymy następnym razem. Miałeś szczęście. Jeszcze jeden mój cios, a to... Marvin, zostaw. Krótka przerwa dla uczestników. Witaj, przyjacielu. Jeszcze ci mało? Rozumiem twoje rozdrażnienie tym małym incydentem podczas naszej walki. O co chodzi? I to ja rozumiem. Słuchaj, sprawa jest prosta. Kilku chłopaków nie do końca wierzy w to, że pokonasz następnych. Właściwie to są tego tak... Chciałem zaproponować ci możliwość postawienia na samego siebie. Jeśli wygrasz kolejną rundę, to otrzymasz dodatkowe złoto z zakładu. Jeśli nie, to jak... Nie... Jak sobie chcesz? Yes, there's 6 Raptors on Starship. Currently 3 with the vacuum nozzle, 3 sea level. Sorry? Check. And I think if I would say, like, we'll probably end up adding another 3 vacuum engines. They kind of, fill in the gaps and stretch the ship. I think is going to make a lot of sense. You'll have to yell, unfortunately, because we are building a launch site, a Starship. Also building a Starship production facility at the Cape. So we'll have production facility and launch site here, and a production facility and launch site at the Cape as well. It's important to have redundancy. Hi, it's Irene Klotz with Aviation Week over here. I've got lights in my eyes, so unfortunately I can't see. Okay, well, I'm blinded. So I can hear where the speaker is coming from. Okay. But, possible finding of no significant impact from the FAA. Have you gotten any indications if that's going to come through, and what is your time frame for the orbital flight test? Thanks. well, we don't have
we don't have a ton of insight into where things stand with the FAA. We have gotten sort of a rough indication that there may be an approval in March, but that's all we know. So, hi Elon, Marcus Harvey. Can you talk about the point-to-point capability? Is there a possibility between here and Cape Canaveral? Oh, well, yeah, I guess technically yes. So, I mean, depending on how good things get with Starship, there are some scenarios where it might actually be the lowest cost means of transporting cargo long distances. So the interesting thing is that the capital A teraz zobaczymy, czym są Marvin, zwycięzca 4 pojedynków, zmierzy się z Nie chcę zrobić ci krzywdy. Nawet orkowy topór nie był w stanie przebić się przez obronę tego wojownika. Ale co, gdy przeciwnik będzie walczył? Potwór tak wielki i paskudny, że chowa się pod wodą. Nie dajcie się jednak zwieść! Marvin, pogromca morskich bestii! Gdy pierwszy raz wszedł na naszą arenę, wielu z was śmiało się z jego wątłych ramion. Teraz pewnie żałujecie, że nie postawiliście każdej sztuki złota. Dajmy mu chwilę wytchnienia, albo... Kto by pomyślał, że jakiś nowy chłopak, który dopiero co pojawił się w przystani, przykro będzie oglądać, jak Ben wypróbował. Sam nie chcę tego oglądać. Miałam okazję obejrzeć już kilka razy Bena w akcji. Facet jest twardy jak skała. A najważniejsze to trzymać go na dystans i pozwolić mu machać. Ben nie walczy zbyt finezyjnie. Jeśli już rozpracujesz jego styl walki, to no, ale cóż, tak czy inaczej, no i miło było. Ruszamy do walki z Benem, prawda? Przemyślałeś już złamania, odcięte kończyny, wyrwane wnętrzności, a to do najczęstszym. A ja przechodzę, by zaoferować ci bardzo praktyczne... Wiesz, jak pokonać... Oszalałeś? Oferuję wszelkiego rodzaju ceremonie pogrzebowe. Za odpowiednią opłatą mogę zorganizować pochowanie twoich zwłok w ziemi, spalenie ich na stosie, albo nawet wysłać w je ostatnią podróż. To jak? Ile sobie... Odpowiednio Wybacz. Powiedziałbym, że jeszcze pożałujesz.
efficiency of a rocket is much better than the capital efficiency of a plane for long distance flights. So if you, now this would really be more for, you know, if you're going like, I don't know, a quarter or a third or halfway around the world, where, you know, if you went from, I don't know, say here to Singapore or something, like that's a long flight. So, I mean, I don't know how long that is. I'm not sure you can even go there nonstop, but it's probably like 20 hours plus. And, but in a rocket, it would be less than an hour. So like 45 minutes or thereabouts. So that means you'd be able to use the rocket 20 times more often than an aircraft. So it's 20 times the capital efficiency. So provided the propellant cost is you know, competitive with aircraft. And bear in mind, like I was saying, like there's 3.5 tons of liquid oxygen for every 1 ton of fuel. And liquid oxygen is basically just the cost of electricity. Yeah, because it's in the air, basically. There is a scenario where it's economically compelling to do long distance cargo and people transport with, would be great, supporting a lot of starships. Here, right, hands up in the. I mean, I literally have lights in my eyes, and You opened this presentation by addressing a little bit of the criticism. A jednak się mam. A jednak się mam.
That's been aimed at space travel being seen as maybe a pet project or not really valuable to folks who have problems here on Earth. I was wondering if you could get a little more into the specifics on comparing not just the US government spending that's happening on space travel versus other things, but maybe in terms of SpaceX itself, how you and private investment on a dollar value compares to the taxpayer-funded projects or contracts that SpaceX has won over the years. Well, I think you know, objectively, I think for any rocket development, and we are talking about a rocket that's more than twice the mass and thrust of a Saturn V, and also designed to be fully reusable.
I don't know, between 5 and 10% of Saturn V. So that's pretty good. Of course, we need to make it work, so it's not worked yet, but it will work. Orbit this year. That's, you know, we're making a lot of rockets, making a lot of engines. We're close to achieving a raft or two every day production rate. So 7 a week, which is tough for a complex engine. And I think
możliwe! Szanowni widzowie, mamy nowego mistrza areny. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, Marvin wygrywa finałowe starcie. Po wielu miesiącach, bez ani jednej porażki, potężny Ben został rozłożony na łopatki przez naszego gościa z miasta Archolos. Skoro żądza rozlewu krwi została zaspokojona, zapraszam wszystkich, by przenieść się do karczmy. Zaspokójmy nasze pozostałe pragnienia wybornym winem na koszt Corteza! Zanim urżniecie się jak kretoszczury, nie zapomnijcie wypić chociaż jednej kolejki ku czci naszego nowego mistrza! Mówiłem ci, że to wielkie wydarzenie. Poczekaj tu chwilę, sprawdzę co z Benem. Rozkoszuj się wszystkim, co nasza wspaniała przystań ma do zaoferowania. Chwila. Chwila. Jak leci? Uważaj, co mówisz, Kort. Hej, A oto nasz nowy mistrz! hej, ty. Przykro mi, ale nie mogę. Muszę przyznać, że młody chłopak, który dopiero co Szkoda, że nie widziałeś, jakie zakłady przyjmowałem. To jak będzie z moją nagrodą? Ależ oczywiście. Oto... Hej, ty. Nie patrz tak na mnie. Co się gapisz? Darmowa kolejka! Jak? Po tym, co odwaliłeś na turnieju, wszyscy nadal dochodzą... Piękne przedstawienie tam na arenie. Rzadko się widzi, by ktoś walczy. Co słychać? Już raz mi przyło... No... Nie wiem, czy ta wygrana z Ben siedzi i pije więcej. Trudno powiedzieć, czy wzbudziłeś... Nawet jeśli raz udało ci się go pokonać. Właśnie na górę. Hej. Kto by pomyślał, dopiero co prawie zastrzeliłem cię przy wejściu do przystani, a teraz jesteś Hej, ty. Jak Mogę sobie teraz... Aż miło było popatrzeć, jak załatwiasz tego grubasa. Nie lada wyczyn, chłopcze. Hej, ty. Nieźle. Hej, ty. Jak? Niestety muszę ci przyznać, że udzieliłem... Hej. Życie na lądzie ma Hej. Wybierz... Twoje zdrowie. Widziałem cię na arenie. Masz do tego talent. Pamiętaj. Czym?
Chwila. Co... Kurczę, Chwila. Jak... Na klientów nie narzekam. Cortez mi wszystko a kłaniam się w pas. Dołożyć Benowi. Jest w środku. Jest, we. Muszę z tobą porozmawiać. Ty, ze mną, za kogo ty się uważasz? Myślisz, że skoro mnie raz pokonałeś, to teraz masz to ja jestem królem areny i całego tego miejsca. Jesteś jakąś przybłędą, która... Myślałem, że Cortez tu rządzi. Cortez. Gdyby nie to, że potrzebuję kogoś do pilnowania organizacji w przystani, to już dawno zdeptałby... Jak myślisz? Czemu to ja siedzę w loży? W najlepszym miejscu na całym statku. Boją się mnie. Wiem, że podejmujesz... Dobre. Widzę, że Rody... Okoliczności, w których doszło do porwania wskazują... Tutaj możesz sobie szczekać i nie robisz na mnie żadnego wrażenia. Możesz być... No, czego chcesz? Co? Zaginął mój brat. Sprawdziłem już połowę... Nie wiem, kim był twój brat, ale jeśli zginął na tej wyspie, to łatwiej będzie poprosić rodziców o nowego. Musi być... Nie interesuje mnie. Twoje słowa są dla mnie jak bzyczenie krwiopijcy. No, ciągle tylko wszędzie latasz i wypytujesz o wszystko. Nazywał się Jorn. Czy to imię naprawdę nic ci nie mówi? Spotkałem i sprzątnąłem już tyle osób, że całkowicie przestałem zwracać uwagę na imiona. Może nawet widziałem gościa, o którego pytasz. Ale czy to coś zmienia? Najlepiej zapomnij o swoim bracie i wszystkim, co tu widziałeś. A może jeszcze kiedyś zaśniesz bez obawy o nóż pomiędzy żebrami. Chociaż nie. Moi koledzy z pewnością ci na to nie pozwolą. Chcę się jedynie dowiedzieć, gdzie on jest. Muszę go odnaleźć. To jedyna bliska mi osoba. Daj mi jakiś trop, a ja dam ci spokój.
Mały, to niewielka zabawa w łowców w lesie, gdzie dostajesz kolejne wskazówki, by ostatecznie dotrzeć do swojego brata. Ile razy mam ci jeszcze powtórzyć, że nie wiem, kim jest ten twój cały Jorn? To twoja pierwsza dobra decyzja tego wieczoru. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Wątpię. A teraz zjeżdżaj i przestań... Moja głowa. Chwila. Nie. Odkąd mi przyłożyłeś na arenie, jest trochę gorzej. Bogowie, jak brutalnie! Niczego tu nie znajdę. Moja głowa. Hej, ty! Nie. Odkąd mi... Chwila. Co? Kur... Chwila. Jak... Na klient... Chwila. Co słychać? Kur... Co? Niczego się nie... Skąd wiesz? Ben nie jest... Wiem, że informacje, które chcesz... Zawsze pozostaje ci poczekać, aż moje panienki Może wtedy... Niczego jednak nie obiecuję. Alkohol często... Jak... Tego to nikt nie wie.
Ej, ty! Znasz? Wystarczy szata nowicjusza i Szczerze mówiąc, nigdy nie byłem w tym wybitny. Ale coś tam wiem. Dlaczego pytasz? Muszę zdobyć bardzo mocno... Truciznę? Chyba nawet nie chcę wiedzieć, do czego jest ci potrzebna. Chociaż... Jeśli rzeczywiście mam ci pomóc, to muszę niestety dopytać o szczegóły. Jak mocna ma być? Jak dla trolla. Chcesz upolować trolla? Z drugiej strony, co mi szkodzi? Dobrze, spróbuję ci. W klasztorze nie omawialiśmy tworzenia trucizn. Jeśli połączę kilka składników, które nie będę jednak w stanie dokładnie opisać ci działania trucizn. Oczywiście pozostaje też kwestia odtrutki. Dlatego... Dobra, czego potrzebujesz? 2 rośliny bagiennego ziela, 1 żądło krwiopijcy i 4 pozostałe składniki i wszystko... Ej, ty! Mam wszystkie... Dobrze, chodź za mną. Stół nie będzie z tym dużo pracy. Hej! Gotowe. A tutaj dodatkowo odtrutka, o której... Dzięki... Aż miło było popatrzeć, jak...